Hej, hej. Witam, witam. Dzisiaj kolejny temat. To jest temat, który dotykaliśmy już kilka lat temu. I jaki temat to jest? Uziemianie. Tak. I nie jest tylko jeden możliwość albo dwa możliwości na uziemiające. Są więcej, ale prawie nikt nie mówi na ten rzeczy. Pierwsze to jest naturalne, to jest magiczne, to jest absolut taki totalnie inna atmosfera. Kiedy jestem na zewnątrz, bardzo na wczesne rano, kiedy słońce już przychodzi i kiedy trawa jest taki jeszcze mokra i te kropelki wyglądają jak małe diamenty. No, to jest wtedy po rosie po prostu, z samego rana, na bosaczka, kiedy słońce wschodzi. Wtedy można się przespacerować. Gdzieś, jeżeli mamy taką możliwość w ogóle, gdzieś po trawie i tak dalej, trzeba pamiętać o tym, żeby też nie wejść w jakąś psią kubkę i tak dalej, jeżeli chcemy wybrać się do parku, no to różnie tam z tym bywa, ale jeżeli mamy swój kawałek ogrodu, czy gdzieś tam, czy wiemy, że gdzieś czysto, to można z tego skorzystać. Wtedy bardzo fajnie można się uziemić już z samego rana. Następuje ten przepływ elektronów, ponieważ my potrzebujemy takich elektronów, które są w tym, bo wszystkie urządzenia, które mamy wokół, czy prąd elektryczny, kable, to wszystko promieniuje i ładuje nas złymi elektronami. Ja to prosto tłumaczę, nie chcę wchodzić tu w skomplikowane rzeczy jak zawsze. I kiedy wychodzimy na zewnątrz, to po prostu przez nasze stopy ładują się te elektrony, które nam są potrzebne. Ale również ten światło na rano to jest odbudzające dla ciała. Pobudzające. Tak, bo to idzie przez oczy w środku. Tak. To daje ogromną ilość pomocy, ale również są ludzie i ja chcę dać w tym moment małe ostrzeżenie, kiedy wy żyjecie na wsi, strony Wrocławiu i tak dalej. Nigdy nie idźcie sam tam na las albo na spacer, bo już widziałam dzisiaj coś i to mi totalnie nie pasuje. Kiedy wy chcecie zrobić to, zbierajcie razem dużą grupę. I tam na tę grupę też muszą być faceci. Ja nie mówię dalej, ale... No, bo tam się dużo rzeczy popsuło po prostu, no i nie umieli tego sobie naprawić, no i trzeba było takich inżynierów ściągnąć, którzy się znają na tym, jak te rzeczy ponaprawiać, no i już tam są, nie? Także będą naprawiać teraz wszystko. Jednego dzisiaj widziałem, jak wycieraczki w tramwaju naprawiał. Się biednemu tramwajowi wycieraczki zepsuły. Zatrąbił na niego. On od razu zeskoczył z rowera i poleciał. Szybko mu te wycieraczki ponaprawiał. No super człowiek, nie? Ale kto musiał zapłacić na wszystko ten koszty? My, normalnie ludzie, którzy... My zapłacimy podatek, wy również, ale te nie zapłaci nic. Nie, oni dostają. Oni dostają. Tak samo jak daj. Tak. Dobra. Są więcej metody jeszcze, ale są też metody na ludzie, którzy są bedlegerig. Którzy po prostu bardzo dużo leżą w łóżku, bo mają problem zdrowotny, na przykład nie potrafią wstać z tego łóżka. I tu dotykamy, bo była reakcja od pan MRMR, jak to jest na ten ludzi, którzy w ogóle nie idą na zewnątrz. No, ja od razu myślałam na ludzi, którzy siedzą na wózku albo którzy muszą leżeć, bo ich kręgosłup nie funkcjonuje dalej, albo inne rzeczy. Pierwsza rzecz jest możliwość zjedzenia. Want op het moment dat we willen aarden, Kiedy chcemy się uziemiać, en wij kunnen het niet op de gewone manier doen, nie możemy zrobić tego normalnie, na przykład chodząc po rosie, to robimy na przykład z jedzenia. I wtedy potrzebujemy żółte, pomarańczowe rzeczy na jedzenie, na przykład batat,
inne żółte owoce, warzywy, ale również do karniworzy żółte jedzenie to jest rosół z kury. Kiełbasup. Albo żółtko. Tak. Z jaj. To też jest żółte. Ale To- do takich ludzi, którzy leżą, no to też bardzo często można użyć mat takich specjalnych uziemiających. Tak. Są takie maty na łóżka, ja miałem nawet kiedyś coś takiego sam zrobione. Może nawet gdzieś był film o tym, ale nie pamiętam, to już tyle lat temu Jest, było. Jak taką matę sobie sam robiłem na przykład i był kabel po prostu wyprowadzony przez okno, rurka miedziana wbita w ziemię, podłączony ten kabel szedł tutaj jeszcze tak i tu pod jest. spodem jeszcze taka mata była, na ten moment akurat jej nie ma, bo tutaj mieliśmy przebudowę i gdzie można było sobie bosymi nogami na przykład postawić też na taką małą matę miedzianą, jeszcze to była blacha miedziana, gdzie był ten kabel podłączony. Tak. I wtedy siedziałeś sobie tutaj, mogłeś pracować, miałeś nogi na tej blasze miedzianej i to wszystko szło kabelkiem na zewnątrz przez okno do ziemi prosto. Można też się podłączać w tak zwane uziemienie w gniazdkach, ale tutaj tylko i wyłącznie fachowiec może coś takiego zrobić. I trzeba pamiętać, że na uziemieniu, jak jest coś źle podłączone, też może znaleźć się prąd, czy na przykład przy uderzeniu pioruna może się znaleźć prąd. Bardzo często laptopy mają tak zwany zwrotny prąd. Ja to u siebie tutaj też miałem ten problem. Musiałem dodatkowo sobie polepszyć to uziemienie, bo gdzieś coś było uszkodzone. Bo zasilacz na przykład z laptopa, on potrafi w uziemienie prąd ładować. I coś takiego miałem, że miałem na uziemieniu nagle w pewnym momencie 20 V. I wtedy to już nie było uziemienie, tylko tam był normalnie prąd pod uziemieniem, dlatego to trzeba na to uważać. Którzy też i w kaloryfer się podłączają, w rury jakieś, które idą do ziemi z wodą. Oczywiście muszą być metalowe, nie plastikowe. Także są przeróżne sposoby na to, ale no, trzeba wiedzieć, co się robi i najlepiej, jak się nie wie, co się robi, to poprosić fachowca o to, żeby nam to zrobił. Następna rzecz, która też daje pomoc na uziemiające, kiedy są ludzie na twoje rodziny i umierajki, albo masaże, albo Umią rajki, nie umierajki. nie. Okej, Bo dobra. to tak było, umierajki, jakby już umierali. A, nie. Tak mi to w ucho wpadło, tego No cię tak. poprawiłem. Albo shiatsu. To są wszystko możliwości też na uziemiające. No, też są takie techniki właśnie, no ale to już trzeba umieć, nie? Tak. I są ludzie, którzy mówią, ale reiki to jest co złe. No, od jakiej strony to jest złe? Kiedy ja daję mu reiki, to jest złe do ciebie? No. Bardzo często mi mija coś, jak mnie coś boli. Na przykład gdzieś coś się przepracuje i mi wyjdzie jakiś ból tutaj, czy głowa mnie niekiedy, jak mnie bolała jeszcze dawno temu, to żonka przyłożyła rączkę i za chwilę, 5 minut już bólu nie było, nie? Tak, To ale fajna sprawa. kiedy ludzie są, bo ja wiem, są ludzie, którzy nie pasuje, to no, to jest ich wybór. No dokładnie, każdy Tak. ma swój wybór Tak, i mój wybór i jest... wolną wolę. Tak. Następna rzecz też jest ademhaling. Ćwiczenia oddechowe. Tak? 4, 4, 4 albo 4, 7, 8. To zależy, jak dobrze twój płuce jeszcze daje pomoc. Inademen 4, pauze 4, uitademen 4. Wdech w 4 sekundy, przerwa 4 sekundy i wydech 4 sekundy. To też bardzo fajnie się zasypie, tak się organizuje, relaksuje. Wieczorem jak ktoś ma problemy z zasypianiem, to takie ćwiczenia właśnie oddechowe fajnie pomagają zasnąć. Tak. To co jeszcze daje pomoc i kiedy ludzie na przykład mają na wszystkie strony ból, oprócz stopy. Oni mogą dotykają na stopę i wtedy tylko zrób masaże. To znaczy na przykład on ma na wszystko, on jest leżący i on ma na całym Na całym ciele. ból,
ale ja mogę robię masaż do niego stop. Wtedy ja robię masaż tylko i wyłącznie masaż do niego stop. Bo są też ludzie, którzy mają na przykład fibromyalgia. Dan moeten we natuurlijk eerst weten wat de oorzaak is. Co jest przyczyną? Przyczyną bardzo często jest przeładowanie ołowiem i kadmiem. To ostatnio było na moim kanale. Tak. Organizmu. I jaki olej mogę będę używany na przykład na masaże do uziemiającej? To jest vetiver. Vetiver jest najlepszy olej do masażu. Maar die moet wel verdund worden met een basisolie. Ale warto go rozcieńczyć oczywiście z jakimś innym olejem, żeby nie taki 100% vetiver. Want vetiver is een ardende To olie. jest właśnie taki olej uziemiający. Jeszcze jest coś innego. I tu widzimy, gdzie jest ten problem. Bo bardzo dużo ludzi w ogóle robią pracę tylko i wyłącznie na głowę. Oni nie czują na ciała. I op dat moment wordt het aarde-element, dat is dan niet meer dat Wtedy się aardecontact. uziemianie jak gdyby też odłącza samo, jak za dużo głową pracujemy. To znaczy, czuć na ciała, co jest grane, bo mózg jest jeszcze ego. I kiedy ego myśli coś, to nie jest dobre, albo to nie jest dobre, wtedy ciała reaguje całe inaczej. Na przykład ty czujesz samotność? Jak to jest to słowo? No samotność. To ci chodzi. Tak. A po co ty czujesz to? Twoje ciało to nie czuje. To są twoje myślenia, to jest środkowo uszy. I to jest twój ego, który chce mieć więcej. Ale kiedy te na przykład ludzie, którzy lubią słodkie rzeczy na jedzenie, die zijn absoluut te weinig geaard. Bardzo często mają za mało uziemienia. No. Tak. I wtedy po prostu jest taki ciąg na słodycze. To znaczy, nasze ciało reaguje lepiej niż nasz mózg, bo nasze ciało też pokazuje nam, kiedy mamy za duże waga czy nadwaga jest ten słowo. To i to. Możemy mieć za dużo wagi, możemy mieć nadwagę. No tak. I po co ty potrzebujesz cały czas, kiedy jesteś na emocjonalny stres, ty potrzebujesz coś słodkiego, bo to jest om de hersenen te verlammen als het ware. Wtedy się jak gdyby troszeczkę mózg paraliżuje, tak to kolokwialnie można Tak. powiedzieć. Takimi słodyczami. Dobra, ja myślę, to jest tyle na dziś, to jest wystarczy. Nie każda możliwość, którą już mówiłam, jest do każdego. Dla mnie to jest na rano, na zewnątrz. To jest nic do niego. No nie, ja sobie mogę wieczorem się przespacerować. Tak. Ten żółto-pomarańczowy rzeczy. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie ten rosół z kury. Czy żółtko. No tak, surowe dla mnie. I do niego to jest na patelnia całe jaj. A co wy robicie na ten info, to jest wasze wybór, nie nasze. My mówimy tylko o naszych doświadczeniach, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Tak. Dobra. Dobrze. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pamiętajmy, mamy tylko jedno zdrowie. I dbajcie o wasze zdrowie. Bo ja nie dbam o wasze zdrowie, on też nie. My mówimy jeszcze raz tylko nasze doświadczenia. Tak. Samo info. A co z tym zrobicie, to już oczywiście wasza bajeczka. Nie nasza. Trzymajcie się. Tak.